Dzisiaj jest 29 sierpnia 2019 roku. Jesteśmy w Ćmielowie, w pracowni. W Ćmielowie studio, tak. Tak. Z panem Markiem Cecułą rozmawia Józef Markiewicz. Wywiad realizowany dla Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Panie Marku, bardzo dziękuję, że tak z zaskoczenia pan zgodził się na ten wywiad. I chciałbym zapytać pana o pana życie, to znaczy, żeby pan powiedział, gdzie się pan urodził, żeby pan opowiedział o swojej rodzinie, o swoim dorastaniu. Więc tak, urodziłem się w 1944 roku w Częstochowie. Dlaczego w Częstochowie? Bo rodzice uciekli z Kielc podczas okupacji. Ojciec mógł się ukrywać, wyjechali z Kielc. A historia tego jest taka, że mój ojciec był wzięty do getta w 1942 zdaje się roku, podczas okupacji. I moja matka, która nie była wzięta do getta, była zdolna zdobyć mu papiery aryjskie. To bardzo ciekawa historia taka, że ktoś, kolega ojca, jego brat zmarł, Stanisław Cecuła, był Józef Cecuła, Stanisław Cecuła i on przekazał te dokumenty mojej mamie i w ten czas wykradli go z getta i wyjechali do Częstochowy, gdzie ja się urodziłem. A ta historia tego całego nazwiska też się dopiero niedawno wydarzyła, bo dowiedziałem się od kogoś, kto napisał do mnie list z Niemiec, że z rodziny Cecułów, którzy robili drzewo genetyczne tej rodziny i nagle się zaczęli dziwić, jaka jest ktoś Cecuła w Izraelu, jaki jest kontakt między Cecułami a ktoś, kto pochodzi z żydowskiego. I napisała do mnie list w tej sprawie. To ja jej odpowiedziałem, że ja nie wiem, wiem, że to nazwisko doszło do nas w jakimś okresie, bo nazwisko naszej rodziny to jest Kohn. Mój ojciec nazywa Motyl Kohn, się nazywał, ale tyle, od kiedy ja pamiętam, jesteśmy Cecuła, Marek Cecuła i mój ojciec Stanisław Cecuła. No i ten list jak przyszedł, to był bardzo ciekawy taki epizod tej historii. Ja napisałem, że ja nie wiem, jak to się stało i powiedziałem, tu się kończy ta gałąź, którą ja mogę określić. Ta pani napisała po tym, że historia w jej rodzinie jest taka, że właśnie dwóch braci było, jeden brat zmarł, a drugi brat miał znajomego kolegę, który był żydowskiego pochodzenia i widocznie on mu przekazał te papiery. No to się okazało, że to jest Stanisław Cecuła i w Kielcach są dwa cmentarze i dwa groby. Jeden na górnym cmentarzu Stanisław Cecuła, autentyczny, na drugim Stanisław Cecuła, który nazywał się Kohn, ale leży pod nazwiskiem Cecuła. To taka historia, która pokazuje, że w wojnie w tym okresie tyle niesamowitych rzeczy się działo i że tyle różnych, jakby to powiedzieć, przygód różnych ludzkich z niesamowitą historią. No więc to jest jedna rzecz. Więc dalej względem mojej biografii tak zwanej było to, że ja po prostu urodziłem się w Częstochowie i wróciliśmy do Kielc po wyzwoleniu ojca z getta, z obozu Dachau, bo ojciec był w Dachau. Zabrali go w 1944 roku do Dachau, ponieważ to był już koniec wojny, to się udało mu przeżyć ten Dachau i wrócił do Polski, mimo że wszyscy namawiali go, żeby nie jechał do Polski, bo tam już nikogo nie znajdzie i tak dalej, ale wrócił, bo ja mam żonę i dwoje dzieci. Wrócił do Kielc, no i oczywiście został w Kielcach. W 1946 roku był pogrom. Rodzina, znaczy ojciec był w Warszawie w tym dniu i jak oni przyszli, ci co szukali Żydów po Kielcach, przyszli do sklepu, bo ojciec mieliśmy sklep na rynku, to matka powiedziała, że ojca nie ma, jest w Warszawie. No i to oni czekali jakiś czas, potem wyszli, a matka wzięła dorożkę i mnie i mojego brata, który starszy o 4 lata ode mnie, pojechała na Piaski, stacja przed Kielcami, czekała na ten pociąg z Warszawy. Jak pociąg przyszedł, to wskoczyli do pociągu, wskoczyła z nami i zatrzymała ojca, żeby nie wychodził. Jest pogrom w Kielcach, jedziemy dalej do Częstochowy. Od razu pojechali do Częstochowy, byli tam 2 miesiące czy coś takiego, aż się wszystko uspokoiło i wrócili do Kielc. Czyli dwa razy były jakby takie niebezpieczne sytuacje dla mojej rodziny, dla mojego ojca szczególnie.
które wyszły, jakoś się z tego udało wyjść. Ja żyłem w Kielcach jako młody człowiek, zupełnie nie znając historii żydowskiej, ani nawet historii pochodzenia tak bardzo. W domu nie mówiło się nic o II wojnie światowej, o pochodzeniu, o żydostwie, o skąd i co i jak dalej. Dowiadywałem się takie głupstwa, takie różne, jak ktoś do mnie tam krzyknął w szkole: ej, ty Żydzie, czy coś, nagle skąd coś takiego się w ogóle brało. Nie było to dla mnie świadome, ale jednak w roku 1960, miałem 16 lat, postanowiłem wyjechać z Polski. A to dlatego, że 3 lata przedtem moja rodzina postanowiła wyemigrować do Izraela i matka pojechała do Izraela załatwić sprawy, wróciła i ojciec zmarł. Tydzień po powrocie matki z Izraela ojciec zmarł, więc ten cały plan upadł i nie mogliśmy wyjechać. Ale już miałem w sobie jakby ten element wyjeżdżania, tego czegoś, że świat jest gdzieś indziej. No i postanowiłem się po prostu tak trochę urwać z Polski, tak mówiąc. Wyjechałem z paszportem, dostałem paszport, nie wiadomo jeszcze jakim cudem, i udało mi się wyjechać do Europy. Kręciłem się po Europie troszeczkę, ale taki plan miałem główny, żeby ewentualnie dojechać do Izraela, bo tam miałem wujka w Izraelu, brat mojego ojca tam żył, od roku 20, tam wyjechał bardzo wcześnie i tam miał sklep, miał tam biznes i żył w Izraelu. Więc ja tak po tej wycieczce krótkiej w Europie postanowiłem nie wracać do Polski, tylko jechać dalej. I pojechałem, dostałem bilet od wujka z Neapolu do Hajfy statkiem izraelskim, jeszcze kursowały. I po prostu jako młody chłopak, 16-letni, przyjechałem do Izraela. No i zacząłem swoje życie jakby od początku w nowej atmosferze, w nowej sytuacji, dowiadując się właściwie dużo o swoim pochodzeniu, bo dopiero tam w Izraelu rodzina, wujek i inna część rodziny zaczęli mi opowiadać całą historię naszego życia i o matce i ojcu, o ich trudnościach pobrania się i ślubu i w ogóle cała ta historia, która tam była dość taka romantyczna i ciekawa. I w ten czas dopiero zacząłem poznawać tą drugą stronę swojego życia, której nie byłem świadomy. Ja w Izraelu żyłem około 12-13 lat. Najpierw w Jerozolimie jako młody człowiek, który przyjechał bez rodziny. To takie są miejsca w Izraelu, gdzie młodzi ludzie mogli tam się kształcić i dorastać, ucząc się języka hebrajskiego, ucząc się historii i tak dalej. Więc byłem w Izraelu, w Jerozolimie, w Katamon, w takiej dzielnicy Katamon. To się nazywało Havat Hanoa Racioni. Bardzo ładne miejsce, gdzie właściwie zacząłem uczyć się ceramiki, bo ja zacząłem trochę z ceramiką w Kielcach przed wyjazdem, ale ponieważ wyjechałem, to się wszystko urwało. I tam właśnie w Izraelu, ponieważ tam było studio właśnie w tym miejscu, studio ceramiki, bardzo mnie to ucieszyło, że mogę kontynuować i uczyć się dalej tego zawodu. I po prostu zacząłem uczestniczyć i być takim apprentice, takim czeladnikiem w tym studio ceramicznym. I tak właśnie się uczyłem ceramiki w Izraelu przez kilka lat. Potem wstąpiłem do wojska, byłem w wojsku izraelskim, uczestniczyłem w tych różnych przygodach. I pod koniec tego serwisu wojskowego jest taki rodzaj tych dywizji, które osadzają się w kibucu potem. Kibuce to są te osady rolnicze w Izraelu, kolektywy takie. I w takiej jednej z tych osad koło Nazaretu, nazywał się kibuca Solelim, gdzie myśmy się tam umiejscowili jako cała drużyna. I ja tam już zostałem. Bardzo polubiałem tą atmosferę kibucu i zacząłem być członkiem kibucu od razu po wojsku. I tam spędziłem sporo lat, będąc częścią tego kibucu. Oczywiście byłem związany z kulturą, robiłem różne rzeczy, miałem studio ceramiczne tam, no ale tam dorastałem właściwie. I tam też urodziła się moja pierwsza córka, tylko mam jedną, w Izraelu, Ida. I ona do tej pory mieszka w Izraelu. Ja po jakimś czasie w tym kibucu też zaczęły zmieniać czasy, zaczęły się zmieniać kondycje. Myśmy odeszli jako grupa cała z tego kibucu po pewnym okresie i stworzyliśmy własną taką komunę w Izraelu. To był taki okres, gdzie się takie rzeczy działy.
i po prostu żyliśmy sobie tam, tworząc rzeczy artystyczne, ceramikę, biżuterię, żyliśmy z tego. Czyli taka komuna artystyczna, która tam się w Izraelu bardzo ładnie się rozwijała. To był początek takich działań. No i żyliśmy tam sobie kilka lat w tym Beniaminie, bardzo ładne miejsce, takie, to jest sada rolnicza po Rothschilda jeszcze, takiego z lat 20. Bardzo ładne, tam są winogrona, wina, tam są fabryki wina, takie ładne miejsce. No i tam żeśmy sobie bardzo ładnie żyli przez jakiś czas, aż do momentu, kiedy się zaczęło znowu być bardzo militarne sytuacje w Izraelu, trzeba było iść do wojska, trzeba było znowu uczestniczyć w wojnach i tych wszystkich innych, a myśmy byli zupełnie już pacyficznie tak nastawieni na ten świat, to był to okres hipistny taki, który człowiek nie chciał walczyć, chciał robić coś innego. I postanowiliśmy wyjechać z Izraela gdzieś indziej, przenieść tą komunę gdzieś indziej. Mieliśmy bardzo dobrego znajomego z Brazylii, który był członkiem komuny, który miał bardzo dużą, bogatą rodzinę w Brazylii. Powiedział, nie, chodźcie do Brazylii, mamy pełno ziemi, możemy zbudować nowy kibuc i w ogóle takie coś. No taka awantura młodzieńca. Pojechaliśmy do Brazylii, ja wylądowałem z moją żoną w Brazylii i zaczęliśmy tworzyć taką studio ceramiczne i tę komunę. No i po jakimś czasie to też wszystko zaczęło już tak się rozpadać, bo to już ludzie się zaczęli dorastać, rodziny się zaczęły, każdy szukał swojej drogi. No to po 2-3 latach w Brazylii postanowiliśmy też sobie znaleźć własną drogę. No i ponieważ moja żona była z Stanów Zjednoczonych, dojechać do Ameryki, do Nowego Jorku, gdzie właściwie to był rok 76, gdzie w Nowym Jorku, w Manhattanie, w Soho znaleźliśmy studio bardzo ładne, miejsce na studio, a to był taki wspaniały okres dla sztuki w Nowym Jorku, lata 60., 70., 80. To był taki okres rozwoju sztuki współczesnej w Nowym Jorku i to jest szczególnie w Soho, w tej dzielnicy. Dużo się działo, no i naprawdę było takim wyzwaniem dla mnie być w centrum tego, co się dzisiaj dzieje w sztuce, ze swoją ceramiką. No i to dało mi dużego takiego inspiracji, takiego popychu jakby, że ceramika jest sztuką i że można robić rzeczy artystyczne, nie tylko użytkowe. No i właśnie zmieniło troszkę kierunek mojej działalności. No ale ten okres nowojorski był bardzo ciekawy, to spędziłem w Nowym Jorku około 35 lat, mieszkając właśnie tam i miałem różne rzeczy, byłem nauczycielem, byłem głową departamentu, otworzyłem departament ceramiki w Parsons School of Design w Nowym Jorku, byłem głową departamentu przez 25 lat. Wykładałem, miałem studentów, prowadziłem działalności, miałem wystawy, tworzyłem karierę. No i to tak aż do roku 2000, coś takiego mniej więcej w tym okresie, ponieważ zaczęła się zmieniać sytuacja w Polsce, tu zaczęły się dziać ciekawe rzeczy, zmienił się system, zmienił się społeczeństwo, zaczęło się zmieniać, zacząłem oglądać Polskę zupełnie w innej perspektywie. A ponieważ robiłem ceramikę i robiłem ceramikę też użytkową i miałem zamówienia, musiałem zacząć produkować ją gdzieś w jakimś systemie przemysłowym. No to ja mówię, od razu pojadę do Polski, znam fabryki porcelany, znam język, mogę załatwić sobie produkcję swojej porcelany w Polsce. No i to zaczęło być tym takim kołem, które mnie zwraca z powrotem do Polski. Więc w latach 1999-2000 zacząłem przyjeżdżać do Polski coraz dłuższe okresy przy pilnowaniu, formowaniu tej produkcji, ale też już możliwością też kariery w Polsce. Zaczęło się otwierać też ta idea, że design w Polsce jest wzornictwo, zaczęło się pojawiać nowa fala ludzi, artystów, designerów, projektantów i to zaczęło być dla mnie ciekawe. Energia tego powstawania była dla mnie taką inspiracją. Mówiłem, tu trzeba zostać, tu trzeba dołożyć swoje siły i to mnie tak zmotywowało, żeby zostać tu dłużej. No i w końcu przyszła decyzja, że dobrze, no to robimy teraz tą część w Polsce z powrotem. Czyli ten cykl się zaczął zamykać. A ciekawa sytuacja jest w tym, że wyjeżdżając z Polski, ja sobie wziąłem 2 książki. Miałem encyklopedię polską, świadomości i malutki album Ćmielowa z porcelany Ćmielów.
I to było ze mną cały czas w drodze. Chwaliłem się tym, że jest koło nas w Kielcach jakaś niesamowita fabryka, która produkuje piękne, tego okresu miała też takie współczesne rzeczy. To był taki ciekawy element, że ja wyniosłem to z Polski i z tym wróciłem z powrotem do Polski. I po jakimś okresie, po tam historiach w Kielcach z tym Design Centrum, postanowiłem zacząć współpracę z tą fabryką ćmielów, którą znałem już od dawna. No i bardzo chętnie się zgodzili na to, żeby współpracować z nami, ze mną, z moją firmą Modus Design, którą otworzyłem. I zaczął się ten okres właśnie, w którym teraz, ten etap, w którym właśnie teraz jesteśmy. Otworzyliśmy to studio ceramiczne, Ćmielów Design Studio, jako nowa marka dla Ćmielowa, gdzie prowadzimy działalność wzorniczą współczesnej porcelany, bo porcelana ćmielowska jest tradycyjna, a my robimy rzeczy współczesne. No i mamy tutaj edukację, studentów przyjeżdżają, studenci, jest działalność też edukacyjna. No i robimy postępy i pokazujemy nasz produkt, sprzedajemy, rozwijamy się. To jest mniej więcej ten okres, tak w skrócie, historii mojej. Ja bym chciał dopytać o kilka rzeczy. Proszę. Wrócić też chronologicznie trochę przejść przez to znaczy chciałem dopytać, no właśnie, co Pan wie o swojej rodzinie, o swoich rodzicach? Pan wspomniał o tej historii romantycznej, tak. Ale kim byli Pana dziadkowie? No tak, moja rodzina jest połączona. Z strony matki, matka pochodzi z rodziny katolickiej. Rodzina, która mieszkała w okolicach Kielc, przyniosli do Kielc. I moja matka poznała ojca przed wojną. W młodości ojciec był bardzo liberalnym człowiekiem, mimo że rodzina była dość tradycyjna, rodzina żydowska w Kielcach. Dziadek był tradycyjny, kuchnia koszerna, w ogóle cały ten rytuał żydowski. Ale ojciec był takim człowiekiem już w trakcie asymilacji właściwie. Kochał samochody, miał pierwszy samochód w Kielcach, motocykle, był takim człowiekiem. Czyli tak było trochę takie odejście od tej rodziny, która miała swoją tradycję, ponieważ jeden brat wyjechał do Izraela, ojciec był sam już w ten czas z dziadkiem, z babcią i poznał moją mamę i postanowili się pobrać. Bardzo byli zakochani, bardzo się lubili, bardzo się kochali. To była taka historia dość w Kielcach znana, ponieważ rodzice się nie zgodzili na ślub. Ani ze strony ojca, ani ze strony matki. I nie mogli się pobrać. Więc ojciec postanowił zrobić taki chwyt, że wyjedzie do Izraela, a mama przyjedzie do Izraela z pielgrzymką. W jakimś czasie pobiorą się i będą parą albo tu, gdzie będą po ślubie. No ojciec pojechał do Izraela rzeczywiście. Jeszcze taksówką go wzięli do Aten. Zdjęcie mam takie autentyczne. Wyjechał do Izraela, do brata i tam zaczęli tworzyć mieć możliwości biznesu, żeby stworzyć. I czekał na mamę. Ale jak rodzice się dowiedzieli, że ojciec wyjechał do Izraela i że matka ma jechać tam do niego, poszli na policję i powiedzieli, żeby nie dawać jej paszportu. No i matka nie dostała paszportu, nie dostała zgody na wyjazd, więc nie mogła pojechać. Wysłała telegram do ojca, że nie przyjeżdża, bo trudno, jest taka sytuacja. Ojciec tak dostał telegram, następnego dnia wziął swoją małą walizeczkę i wrócił do Polski. Wrócił do Polski, a oni wiedzieli, że on wraca, to gdzieś wywieźli matkę gdzieś tam na wieś. Motocyklem z kolegi z przyczepą pojechali, wykradli matkę oknem przez tego domu tam na wsi, gdzieś to było i po prostu pojechali gdzieś, nie wiem, do Częstochowy czy gdzieś, jakie miasta, wzięli ślub i kwestia była zamknięta, byli małżeństwem. No i to właśnie ta historia była taka dość tam w Kielcach głośna. Nazywali ich Romeo i Julia Kieleccy, bo to taka była dość kolorowa historia. No i po prostu zaczęli żyć razem, mieli dom, na rynku, mieliśmy tam mieszkanie, tam dom rodzice kupili. I po prostu urodził się mój brat, 4 lata potem urodziłem się ja, potem 4 lata potem moja siostra, jest nas trójka. Ojciec był człowiekiem takim, no po prostu w toku asymilacji, miał mnóstwo znajomych Polaków,
czuł się, rozmawiał świetnie po polsku. No oczywiście my wszyscy też wyrośliśmy w domu półkatolickim, półżydowskim, nie wiedząc nawet co to znaczy, bo w tradycji żydowskiej to tylko było jedna taka pamiątkę, którą znam, to na Nowy Rok Żydowski, nie wiedziałem, że to dowódca nam dawał jabłko w miodzie, maczane nam dawał, no myśmy nie wiedzieli co to nawet jest, co to znaczy, ale pamiętam taką rzecz. Dlatego taki jeden urywek takiego jednego rzeczy. Ale tak to rośliśmy właściwie w atmosferze rodziny katolickiej, bo nawet ja byłem ministrantem w kościele. No, nie czułem się w ogóle odrębny od reszty młodzieży. Byłem harcerzem, byłem zastępowym, miałem drużynę. Byłem też takim aktywnym człowiekiem w Kielcach. I dorastałem trochę łobuz, trochę taki czarna owca rodziny, bo bardzo mi nie pasowała szkoła, nie lubiałem tego całego, tej dyscypliny szkolnej. Próbowałem robić to inaczej. No i tak żyliśmy do tego okresu, kiedy ojciec zmarł. Ja nie pamiętam tego okresu wojennego, no byłem bardzo mały, ale wiem jedną rzecz, że ojciec ukrywał się w Częstochowie pod podłogą. Miał schowek taki i przez rok czy coś tam się chował właściwie, aż ktoś z sąsiadów nagadał Niemcom, że tu matka nosi za dużo jedzenia do domu, widocznie ktoś tam chowa. No i przyszli Niemcy i pierwszy raz szukali, nie znaleźli, drugi raz wyjęli mojego brata z łóżka i powiedzieli, jak nie wychodzicie, nie powiedzieli, że on się chowa, to zaszczelimy, zabierzemy dzieci czy coś takiego. No to ojciec słyszał, to się wydostał, wyszedł stamtąd, no i go zaaresztowali, wzięli go do Grossrosen, potem do Dachau, a w Dachau to była historia, że ojciec, ponieważ wiedział, że już jest koniec wojny, a oni wyprowadzali ludzi i po prostu ludzie nie wracali więcej z tych kamieniołomów, które tam pracowali, ojciec postanowił sobie rozciąć rękę, dostać zakażenie, żeby nie iść do pracy, do szpitala. No i tak było, wzięli go do szpitala. No i po prostu już było bombardowanie Dachau i przyszło wyzwolenie i ojciec się w ten sposób uratował. No i wrócił do Kielc. No to jest ten aspekt. A jak dochodzi do tej decyzji o emigracji? No, pana rodzice podejmują tę decyzję. Rozumiem, to jest ten 56-7 rok. Tak, ja panu powiem, myśmy nie wyjechali w tym okresie, bo to były ten okres. Wszyscy właściwie znajomi ojca powyjeżdżali z Kielc. Większość jego znajomych ze strony żydowskiej tak powyjeżdżała. I zaczęła się ta presja, zabrali sklep, zajęli mieszkanie, były takie rzeczy. I rodzina widziała, że nie ma dużo szans tutaj w Polsce, no i postanowili wyjechać i zaczęli organizować ten wyjazd. No i jak już mówiłem, matka wyjechała i potem już musiała wrócić i ojciec zmarł i to upadło wszystko. Ale to był taki powód, ponieważ była taka presja dość mocna na narodowość żydowską, no szczególnie tych pozostałych kilku osób w Kielcach, którzy tam żyli. A pan doświadczał jakiegoś antysemityzmu wtedy, jak dorastał w Kielcach? Nie, no prawdę mówiąc, niezbyt to jest, nie mam takich pamięci, że między młodzieżą, jak byłem w szkole, to ktoś tam, ty Żydzie, ktoś krzyknął na mnie, to się biłem z nimi, to wie pan, to była zawsze taka konfrontacja. Ale z drugiej strony byłem w Izraelu, to krzyczeli, ty Polaku, to też się biłem. To była taka, wie pan, limbo takie mniej więcej. Raz jesteś po tej stronie, raz jesteś po tej stronie. W każdym razie po tej świadomości, doświadczeniu w Izraelu, które miałem, oczywiście poznałem swoją tożsamość, no i zacząłem się bardziej orientować w tym, co jest dla mnie wartościowe, co jest dla mnie ważne. No i po prostu byłem bardziej stronę żydowską, no bo to jednak pochodzenie tego jest prawdziwe. I przyjechałem do Kielc, właśnie to było motywacją w Kielcach, jak przyjechałem, żeby zrobić troszkę prac artystycznych właśnie, żeby dostarczyć od siebie jako artysta pewnych kwestii, które tam w Kielcach się odbywały, ten pogrom, to getto, te wszystkie rzeczy, które tam się w Kielcach wydarzyły, żeby zrobić kilka prac artystycznych,
jakaś komemoracja tego okresu i żeby pozostało coś, nie tylko w pamięci, takie kamienie, które tylko są kamieniem płaczu, ale też ciekawe prace, które dają też jakąś konceptualną myśl. No ta menora na przykład, która jest zrobiona, która jest połowę w ziemi, połowę wystająca, która sugeruje ludziom albo każdy swoją opinią ma, czy to wyrasta, czy to zapada, czy kultura żydowska zamiera, czy się odradza. Czyli prace, które nie tylko są upamiętnieniem sytuacji, to było wejście do getta w tym miejscu, ale też mówi coś o historii, o czasie, o zmianie, o kondycji. Więc te prace takie są bardziej związane z tym. Praca tu na Pakoszu, w cmentarzu, która jest ta gwiazda, która jest załamana, to też taka praca, która opowiada o tragedii w taki sposób symboliczny. I to są prace, które właściwie sądzę są wartościowe pod tym względem, że one przekazują nie tylko pamięć, ale też dają przesłanie jakiejś idei albo kreacji własnej opinii na ten temat. Jeszcze jakby mógł Pan wspomnieć o tej kronice kieleckiej, bo jak rozumiem, to też jest taki projekt bardziej osobisty. Tak, właśnie. Tu była właśnie taka praca, ponieważ jestem artystą. Artysta rzeczywiście prezentuje siebie w pierwszym rzędzie i swoją emocję, swoją pamięci, swoje rzeczy używa jako materiał do sztuki, do wykonania sztuki. Postanowiłem zrobić pracę, gdzie ja, moja rodzina, całe Kielce i cała historia Kielc jest zmieszana w jednym historycznym takim skupisku, jakby powiedzieć, fragmentacja. Ponieważ porcelana jest materiałem domowym, użytkowym, jedzenie, talerz, niesie w sobie coś tego humanitarnego, takiego ten element, a odłamek złamanej porcelany tym bardziej świadczy o tym zaburzeniu tego pięknego talerza, na którym który daje posiłek, który daje te możliwości. Więc postanowiłem, ponieważ jestem ceramikarzem i robię teraz pracę w tym materiale, postanowiłem wykorzystać właśnie tą metodę ceramiczną, żeby właśnie zbudować taką narrację historyczną, która nie ma ani początku, ani końca, ani też chronologii historycznej, tylko jest mieszanką emocji, wizualnych elementów, które jak ludzie oglądają, coś dzieje, coś im to przypomina, coś im się kojarzy, podnoszą dwa elementy. Jeden jest z Esmanii, drugi jest ofiara, jest pogrom. Coś w tym interaktywnym procesie tej pracy jest coś, co się dzieje też z tym, kto ogląda. To doświadczenie tej pracy jest widocznie, nie jest tylko typowe obejrzenie czegoś i odejście, tylko jest ten element interaktywny. Ale on pozostawia też ślady, bo każde wyjmowanie tych odłamków i zwracanie ich z powrotem na miejsce zmienia tą chronologię historyczną i ten układ, ten kolaż tych odłamków tej pracy. Ja myślę, że to jest praca bardzo ciekawa pod tym względem, że ona jest taka interaktywna, że ona daje ten proces do rozmyślania, do kontemplacji. No i cieszę się, że ona jest w Muzeum Kieleckim i że jest dostępna dla publiczności, bo ja sądzę, że sztuka powinna przekazywać, tak jak Muzeum Polin przekazuje historię pamięci żydowskiej w Polsce, prace, które powstają na ten temat i które powstały ode mnie albo innych ludzi, robią tą samą robotę, czyli wprowadzają element artystyczny, estetyczny, konceptualny w tą narrację historyczną, w tą pamięć, którą trzeba albo ją szanować, albo się jej wstydzić, albo ją po prostu utrzymywać w kategorii historii. I to sądzę, że działalność artystyczna jest bardzo ważna w kontekście utrzymywania pamięci, szczególnie pamięci takiej historii jak historia Żydów polskich w Kielcach, w Polsce w ogóle. Sądzę, że powstaną jeszcze inne prace. Teraz jesteśmy też związani z Muzeum Polin trochę w innym kontekście. Także też tworzymy tutaj rzeczy, które też powstały właśnie na temat historii żydowskiej, jak ta praca fragmentacja z talerzami z hebrajskim tekstem, czy te odłamki, które też były tutaj częścią tej pracy.
Także ja w dalszym ciągu uczestniczę w tym, mimo że jestem artystą dość liberalnym i pracuję dość uniwersalnie, ale jednak ten element przynależności do Kielc, do grupy społecznej tworzy we mnie ten element takiego potrzeby wysłowienia się też w kontekście tym historycznym, tym historii żydowskiej i jej przekształcanie w element artystyczny, w opowieść artystyczną. No bo w kontekście Kielc to jest po pierwsze Pana osobisty kontekst, a po drugie kontekst no jednak też pogromu, tak? Czy to jak Pan jakby sobie z tym radził i to jakby jak sobie wszystko układał, pracując nad tymi projektami, co Pan przeżywał? Ja przyjechałem do Kielc i widziałem te Kielce czarno-białe. Mimo że Kielce się odświeżyły, były bardzo takim nowoczesnym miastem, nagle się stało po 30 roku, ale społeczeństwo kieleckie nie zmieniło się tak bardzo. I byłem świadkiem wielu wypowiedzi, wielu takich spotkań między Kielczanami a osobami, które chciały ten pogrom jakby przedstawić i zbudować jego pozycję w kontekście historycznym. Widziałem ten opór, widziałem ten niesamowity sprzeciwienie się. To nie my, to była prowokacja, to komuniści, różne pogmatwania. Bardzo mi to przeszkadzało, że nie to, że się nie przyznawać do czegoś, że nie chcemy tego w ogóle uznać jako element, że to istniał. Do wiele lat, aż do lat, nie wiem, 80., których w ogóle o pogromie się nie mówiło. My, żyjąc w Kielcach, nie wiedzieliśmy o pogromie w ogóle. Dorastając w Kielcach, nie wiedzieliśmy o to. Dopiero w Izraelu się dowiedziałem, że był w 1946 roku pogrom w Kielcach. Więc po powrocie do Kielc to zacząłem być świadkiem tej atmosfery, które Kielce miały w tym okresie, że tak bojkotowały właściwie tą opinię i tą pozycję, że to Kielczanie jednak zrobili to, że to była jednak prowokacja, czy to była nie prowokacja, ale wykonali ją ludzie kieleccy własnymi rękami. I to, kiedy Janusz Gross przyjechał do Kielc, kiedy był jego wykład w Kielcach, cała ta awantura, która była przy tej okazji, jego książki, to wzbudziło we mnie taką reakcję, że coś trzeba zrobić. Trzeba stworzyć może mniej konfliktowy przekaz, który nie jest konfrontacyjny, ale który dochodzi do ludzi z innej strony. My to nazywamy sugar-coated, czyli jak się bierze pigułkę, to jest z cukrem, prawda? Położyć cukier na tą tragedię, żeby ją było łatwiej przełknąć. Więc to była właściwie taka konceptualna myśl, żeby stworzyć prace pięknie estetycznie, które silnie przekazują tą tragedię. I w ten sposób one wzbudzają w ludzi nie opór poznania tego i przyjęcia tego, ale to piękno pozwala to na ten digesting, przetworzenie tego, włożenie do systemu swojego własnego. Więc to jest taki element konceptualny, który ja w swoich pracach stworzyłem, ale to nie tylko ja, bo ponieważ jest w Kielcach praca bardzo ciekawa, też konceptualna, która stoi taki biały blok, nie wiem czy widzieliście, to też jest praca artysty bardzo dobrego, Jack Sall, amerykański artysta pochodzenia żydowskiego, który stworzył pracę o whitewash, czyli zamalowywaniu na biało, jak się zamalowywać historię. Więc ta cała praca była stworzona troszeczkę jakby prowokacja, że zbudował taki blok bardzo przypominający śmietnisko właściwie, nie jest estetyczny ani nic i podpisał kontrakt z miastem, że ten blok trzeba malować co rok na biało, zamalowując go na nowo. Nikt tak bardzo nie bierze tego pod uwagę, ale to jest świetna praca pod względem tego, że w dalszym ciągu zamalowujemy historię. Ten blok jest zamalowywany na biało. Wykonuje to już miasto, to wykonuje,
ale to była taka prowokacyjna praca, która ja sądzę jest bardzo ciekawa, bo on też napisał książeczkę, taką zrobił, gdzie było whitewash, która nie było nic, białe kartki, po prostu białe kartki. To się też nazywało taka praca o pogromie, jako reakcja na to, jak społeczeństwo i rząd zamiatał pod dywan tą historię tego pogromu. Więc ten pogrom w Kielcach jest bardzo silnym takim źródłem różnych emocji, różnych działań. Widząc tutaj teraz, co Bogdan Białek robi, pan Bogdan Białek, który swoją fundacją stworzył niesamowitą odnowienie tego wszystkiego i odrodzenie tej pamięci historii tego pogromu. I co roku jest czy uczestniczenie, jest pochód, jest modlitwy są. Także bardzo się cieszę z tego, że ten jednak przeszło ten etap nieprzyjęcia tego. Teraz Kielczanie jakby przychodzą na to, już jest mniej oporu pod tym względem poznania, że historia jednak była i nie mamy się tego co wstydzić. Trudno, to się stało, to jest hańba, ale to już jest pokolenie, które nie musi tego po prostu czuć się winnym tego bezpośrednio. I ja sądzę, że też szanowanie tego jest właśnie takim rekompensacją tego co społeczeństwo może zrobić względem tego pogromu. Była sztuka zrobiona w Teatrze Żeromskiego w Kielcach o pogromie, czyli zaczęły się pojawiać też elementy, które społeczeństwo samo tworzy już, bo historia Kielc jest związana z historią pogromu. To jest połączone. Bo pan mówi, że pan dopiero w Izraelu dowiedział się de facto o pogromie kieleckim, czy to było tak, że pan, będąc z Kielc, ta nazwa miasta była w Izraelu rozpoznawana w jakiś sposób? Mówiłem komuś, że jestem z Kielc, to by oj, to jest miasto, do którego nie wolno jechać, miasto przeklęte, tak słyszałem o Kielcach. Tak, ludzie mieli takie opinie o Kielcach okropne, że to po prostu ja się burzyłem, no bo ja jestem Kielcanin i ten element patriotyzmu jednak istnieje w człowieku. Mogę tego zrozumieć, mówię, o co wam chodzi, przecież to był pogrom, no to, ale ludzie nie chcą się tylko przyznać, to było zamieszanie, to było zamiatane pod dywan. Jak wróciłem do Kielc po tych wszystkich wędrówkach, to się przekonałem, że rzeczywiście tak było. Sam się spotkałem z tym, że ludzie po prostu byli agresywni, jak się mówiło do nich, że był pogrom kielecki. Także ten mój okres w Izraelu był naprawdę okres doświadczenia. Dużo rzeczy, których musiałem sobie doprowadzić, zbudować z powrotem w mojej historycznej układzie moim. I to stworzyło mnie taką jakby nową skórę, nową powłokę mojego dzieciństwa, mojego dorastania troszeczkę w innej atmosferze, w innym kontekście. To było dobre doświadczenie. Dowiadywać się tego w roku 16, 17, 18 roku życia, jednak to jeszcze ten materiał można jeszcze przerobić. Tak, i z tym materiałem zostałem i tworzę w tym kontekście właściwie rozwijały się moje prace. Będąc w Nowym Jorku nie miałem nic wspólnego z tym, byłem uniwersalnym artystą i nie robiłem prac związanych ani z żydostwem, ani z żydowską kulturą, to nie było tematem. Dopiero po powrocie do Kielc zaczęło się to naprawdę pojawiać jako inspiracja, jako temat, jako potrzeba, na którą trzeba odpowiedzieć. Bo pan wrócił do Kielc, no właśnie, już jako trochę inny człowiek, a zdecydowanie pod kątem swojej tożsamości. Tak, oczywiście. Oczywiście. Tak. Wracając do Polski, mój brat, moja siostra, którzy w ogóle też nie mają tego doświadczenia co ja, trochę nie mają tego przeżycia. No ale ponieważ ja wróciłem, jednak trochę mogłem im opowiedzieć o tym wszystkim, co się w rodzinie działo, to się oni też dowiedzieli tej całej historii. I to jest ciekawa rzecz, że nie tylko ja, teraz słyszę to bardzo wielu ludzi. Ludzie, którzy urodzili się po wojnie w rodzinie żydowskiej czy półżydowskiej, która przeżyła Holokaust, nie mówiono o tym nic. Nie chciano dzieciom przypominać, mówić, zostawiać u nich w pamięci tę okropną historię. Zablokowali sobie w swojej pamięci
tragedię i nie przechodziła ona dalej do następnego pokolenia. To nie tylko ja. Wiele wypadków dzisiaj słyszę, że taka właśnie była sytuacja w domach innych, u innych rodzin. Ale przy okazji, wtedy, kiedy Państwo przygotowywali się do wyjazdu do Izraela, to nie było o tym mowy, o doświadczeniu wojennym, powojennym? Tak, to nie było, nie, wie pan, to było trochę takie abstrakcyjne to wszystko było. Wyjazd był wyjazdem, ucieczki z Polski, urwać się stąd, ale jaki powód, to nie było nawet ważne. Ale tak, no, zaczęło się to, pojawiać się zaczęły te elementy, które mnie potem doprowadziły do decyzji wyjechania i do tego doświadczenia, które miałem potem w Izraelu. Ale wyjazd był bardzo, tak, bo moja siostra była z matką w Izraelu, wróciła, no i to wszystko upadło i tak trochę to wszystko było zamieszanie. No ale ja jakoś z tego wyszłem tą właśnie drogą, że ja wybrałem sobie kierunek własny, 16 lat miałem. Jechałem sam, nie znając nic oprócz rosyjskiego i polskiego, nie mając $5 w kieszeni, tylko tyle. Taka przygoda. A pana mama została wtedy i siostra i brat, tak? Tak. Mama odwiedziła mnie w Izraelu, potem jak byłem w kibucu też. Mieliśmy stosunki, ale ja do Polski nie przyjechałem przez 35 lat, a może więcej. Dopiero w roku 2000, w 1999 przyjechałem do Polski po raz pierwszy, od 60. Także ja byłem bardzo długi okres za granicą i nabrałem trochę tego uniwersalności, tego świata, szczególnie w Nowym Jorku. I wracając do Polski, no, wziąłem ze sobą to całe doświadczenie. No i dlatego teraz przyjeżdżając do Polski mogłem swoją karierę tutaj przekazać i zacząć prowadzić działalność artystyczną. No i jako postać też byłem widocznie ciekawy dla ludzi, wywiady takie różne się tutaj działy, ludzie szukali ze mną kontaktu, żeby się dowiedzieć mojej historii. No i to już historię opowiadam po raz wtóry, ale widocznie ona ma swoje kolory i to jest w tym jakaś rzecz. A czy pan, będąc w Izraelu, interesował się tym, co dzieje się w Polsce? Czy pan Tak, to śledził? bardzo. Tak, ja miałem cały czas kontakt z Polską. Dostawałem przekrój, jeszcze gazetę Melomany, bo o jazzie była jakaś muzyka, gazeta, która wychodziła, brat mi wysyłał. Tak, matka wysyłała mi prasę z Polski cały czas. Tak, ja się interesowałem bardzo Polską cały czas i czułem się Polakiem bardzo. Byłem w Izraelu, ja bardzo byłem tak związany z Polską. Miałem też kumpli, kolegów, którzy też byli z Polski, mieli po polsku, rozmawialiśmy cały czas. W ogóle w Izraelu w tym okresie po polsku mogłeś mówić wszędzie. Bardzo dużo ludzi było z Polski w tym okresie, lata 60., 70. I to taka, wychodziły gazety polskie, księgarnie polskie. Uczestniczyłem, brałem, kupowałem książki. Byłem związany z Polską cały czas. A w wojnie sześciodniowej pan był wtedy w wojsku, tak? Tak. No. Wszystkie te wojny, można je nazwać, tak, uczestniczyłem, tak. No tam wszyscy uczestniczą. A docierało do pana to, co się działo w Polsce, to znaczy mówię o marcu 68 roku, czy to wpłynęło też jakoś na... Tak, już byłem w Nowym Jorku w ten czas, tak, oczywiście. To już było ten okres, tak. Ja w Nowym Jorku też, prawdę mówiąc, miałem Towarzystwo Polskie, bardzo większość artystów, Polaków mieszkali, byliśmy znajomi, mnóstwo polskich artystów w ten czas było w Nowym Jorku i mieliśmy z nimi kontakt, bardzo często się spotykali. No i te rzeczy się dochodziły do nas, tak, i ta idea, że Polska się zmienia, też nas budowała w nas taką ciekawość wrócić do Polski, zobaczyć, no, co to jest ta Polska nowa. No i to jeden z tych przykładów było właśnie to, że przyjechałem tutaj pracować z porcelaną, ale od razu zauważyłem tę atmosferę w Polsce, ten odrodzenie tej kultury nowej, tej energii, wolności, tej demokracji wspaniałej, która po tylu latach się nagle otworzyła Polakom, że nie ma granic, że nie można mówić, można wyjechać, można pracować za granicą. To było fantastyczne rozeznanie po tym całym pamięci po tej Polski, która była w latach 60. I to dało mi taką motywację, żeby tutaj zostać, zbudować studio pierwsze w Kielcach, potem zbudować tutaj drugie studio tutaj i zacząć być częścią tego społeczeństwa z powrotem. Ale w innym kolorze, troszkę w innej formie.
z innym poglądem. Mi się to wydaje właśnie kluczowe, że pan, znaczy interesujące dla mnie niebywale, że częścią społeczeństwa, ale już jakby jednak mówię oczywiście bardziej, znaczy tego nie da się rozdzielić, nie tylko w Tak, sensie ale- zawodowym i kariery, ale też Tak. tożsamościowym. Tak. I- Wyjechałem Polakiem, wróciłem jako Żyd. Tak można to tak powiedzieć. To oczywiście to zmieniło mi moje poglądy w ogóle na pochodzenie, na tradycję żydowską, na kulturę żydowską, w ogóle ten cały potencjał. I w Stanach Zjednoczonych też to jest bardzo wartościowe te elementy. No i teraz będąc tu w Polsce mam obydwa światy przed sobą. Mam świat polski, mam świat żydowski i uczestniczę w obu. Świat żydowski jest jakby moją przynależnością, na którym pracuję, też dodaję swojego do tego elementu, ale też dodaję tego do społeczeństwa polskiego. Ja pracuję też dla społeczeństwa polskiego, tworzę porcelanę użytkową dla Kowalskiego i dla wszystkich innych. I nie mam z tym problemu, jestem artystą. Przede mną jest świat otwarty i społeczeństwo się dzieli jak się dzieli, ale to nie ma granicy pod względem dla kogo ja tworzę. Tworzę troszeczkę inną barwę dla tematu żydowskiego, no bo to wymaga, ale uniwersalność jednak istnieje i tworzę to też dla Polaków. To, że ja robię talerz z napisem Polin po hebrajsku i po polsku, to jest nie tylko dla ludzi, którzy czytają po hebrajsku, ale też dla ludzi, którzy są ciekawi, co te literki znaczą. Czyli to jest też element wdrażania elementów kultury żydowskiej w kulturę polską. Myśmy to mieli cały czas. Byli poeci, muzycy, artyści polscy, żydowscy, którzy tworzyli dla kultury polskiej z tą barwą żydowską, z tym akcentem żydowskim, czy z tym kolorem, czy z tym niuansem. I to jest dalszy ciąg tego. Ja, ponieważ jestem artystą współczesnym, działam na takim terytorium bardziej konceptualnym, ja tworzę właśnie takie rzeczy. Dlatego te pamiątki, te rzeczy, które robię na przykład dla sklepu Muzeum Polin, niosą też temat. Memory of this land. Pamięć tej ziemi. Więc ja robię jakieś elementy, które ludzie, którzy oglądają to muzeum, mogą sobie wziąć ze sobą jakąś szczątkę, nie tylko jakieś takie pamiętki błahe, coś takiego, książki czy coś, ale prawdziwy odłamek fizyczny czegoś pochodzący z tego kraju, z tego. Mamy inne plany, chcemy zbudować makietkę synagog, które nie istnieją, modele synagog, które nie istnieją. Poszukujemy teraz tematów, które są w judaice właściwie dostępne, które możemy właściwie przetworzyć na bardzo wartościowy produkt, nie tylko to, żeby go sprzedać, ale też żeby one niosły element emocjonalny w sobie. Ja chciałem jeszcze dopytać odnośnie sklepu pana ojca. Jaki to był sklep? Czy pan pamięta? Tak. Mój ojciec był związany z motoryzacją cały czas, miał samochody, miał pierwszy samochód w Polsce, miał Warszawę, Pobiedę, miał te wszystkie rzeczy. No i miał sklep właśnie z częściami samochodowymi, tak. W tym okresie to było bardzo wartościowe, bo ciężko było znaleźć. Ojciec miał sklep na rynku, potem mu zabrali ten sklep, no to miał w garażu te rzeczy, no to był ten okres, gdzie gnębili ludzi pochodzenia żydowskiego. No i to było u nas widoczne, byłem świadkiem tego. To było też takie częścią tej może motywacji wyjechania z tego kraju. Ale nigdy nie straciłem tego przynależności do Polski. Jednak zawsze miałem ten element, że jestem Polakiem żydowskiego pochodzenia albo Żydem polskiego urodzonym w Polsce. To się takie wahadło, którego zawsze się trzymałem. No i to jest do tej pory. Chciałem pana zapytać ponieważ to jest miejsce, w którym byliśmy przez ostatnie 3 dni, czyli dom, kamienica przy ulicy Planty 7/9. Myśmy byli teraz, tam nagrywali wywiady. Tam, gdzie jest stowarzyszenie. Tak. Tak zawsze przez te dni zastanawiałem się, będąc tam, i tak to pytanie też zadawałem, co osoby, z którymi rozmawiałem, co one czują, będąc w tym domu, i jakby czym jest ten dom dzisiaj. Chciałem o to pana też zapytać, czym jest ten dom, o czym pan myśli, czy co pan czuje, kiedy pan widzi ten dom, kiedy
bo jakby tutaj są, pan Białek powiedział, że to jest miejsce, tutaj musimy budować dobro, bo to było miejsce zła, tak? Także jakby to też to może wywoływać różne emocje, też jakby takie emocje, nie wiem, optymistyczne powiedzmy. Natomiast właśnie chciałem zapytać, co pan czuje tam przechodząc? Ja myślę, że to jest okropne oglądać ten dom z ludźmi, którzy wieszają bieliznę na górnym balkonie, gdzie na dole ludzie się modlą, pamiętając o pogromie żydowskim. Ten kontrast tego, że to jest tam życie normalne, ludzi normalnych, którzy nie chcą się do tego w ogóle dostosować, w stosunku mieszkają w domu, w którym ich tam sąsiedzi, którzy tam byli, pozabijani byli, pomordowani. Dla mnie to jest trochę nie do poznania, ale ja wiem, że są plany, żeby ten dom został opuszczony od mieszkańców i zrobiono z tego coś innego. Są plany na to, ja bardzo kibicuję temu pomysłowi, bo ten cały dom powinien być pamiątką, domem pamięci, jakimś takim symbolem przypominania, żeby to się nie stało jeszcze raz. Więc on powinien być pomalowany na czarno. Nie mówię dosłownie, ale on powinien mieć tą taką kondycję takiego grobu, gdzie było morderstwo, gdzie było coś tragicznego i przechodząc obok tego domu powinno się to pamiętać i widzieć. A to się nie dzieje w tej chwili, bo to jest pomieszane. Menora, która powstała na ulicy XIX wieku, tak. Ta ulica się nazywa, te aleje. To było getto. Teraz to są aleje, gdzie mnóstwo ludzi idzie do pracy. Oni chcieli tą menorę umieścić gdzieś w parku, tam gdzie było getto, a ja powiedziałem nie. Ta menora powinna być na ulicy, na chodniku, że ludzie ocierają się o historię, idąc do pracy i z pracy wracając. Na co dzień. I dlatego postanowiłem, tak trochę z przepychanką, żeby ten pomnik, ta menora powstała, była właśnie na samym chodniku, na przejściu, gdzie ludzie przechodzą i ocierają się o pamięć, która jest pamięcią Kielc. To jest ten element. Ten dom jest z podobną kondycją. On powinien być codziennym przypominaniem nie tylko, że coście zrobili, tylko żeby tego nie było. Żeby to się nie stało drugi raz. I taki wymiar on powinien nosić w sobie. Ja sądzę, że Bogdan Białek robi tę robotę bardzo dobrze. Cieszę się z tego, że jest takie odrodzenie w Kielcach. To jest jeszcze inna grupa, która też robi takie różne zagadnienia z Izraelem i tak dalej. Ja sądzę, że to jest ciekawe dla Kielc, że młodzież izraelska przyjeżdża do Kielc i są różne projekty i programy. I to, że to się taka, że właśnie te Kielce, które właśnie mają na sobie taką plamę, odradzają się, odbudowują się w ten sposób. Odrodzają się w ten sposób. Oczyszczają się w ten sposób. A jeśli chodzi o... chciałem zapytać też, tak pytam się o te budynki, to chciałem zapytać o synagogę i o dom modlitwy, o te dwie rzeczy. Jakie są Pana odczucia? Synagoga dziwne, bo to jest wspaniały budynek, który może być naprawdę czymś, elementem kulturalnym jakimś, który może być powiązany z tym, co się dzieje w historii żydowskiej, ale stoi pusty i niszczy się ten dom, ta synagoga się niszczy. Szkoda, bo w innych synagogach, w innych miastach jest bardzo ładnie odnowione, są użytkowe. A to w Kielcach nie mogą dojść do jakiegoś porozumienia i to tak wszystko kuleje. Bardzo ładna rzecz stała się z tym domem modlitwy. To był dom modlitwy, jakiś pan się nazywa, nie pamiętam, jak to napisane. Zbudował ten dom, był bogaty człowiek, ten żydowskiego pochodzenia. No i to ona była zniszczona, tak nie zniszczona, ale była zaniedbana. To był magazyn kominiarzy ewentualnie w środku. A ona w środku była piękna, miała freski, malowidła i w ogóle była bardzo sympatyczną architekturą, domkiem takim. I państwo Tworek, którzy kupili tą dzielnicę całą, ten podwórko, postanowili nie zburzyć tego, tylko zatrzymać to i ze swoich funduszy przenieśli fizycznie ten dom na pakosz tam koło cmentarza, odnowili go, odbudowali, te freski były smontowane z powrotem na ściany i bardzo
reaktywacja takiego domu, który nie jest uczestniczący teraz, nie ma tam modlitwy, ale jest przynajmniej symbolem pozostałości, przypominając Kielczanom, że kiedyś co 5. obywatel Kielc był pochodzenia żydowskiego. Była niedawno wystawa na rynku kieleckim, nie wiem, czy Państwo są świadomi tego, Tak. myśmy bardzo ładna rozmawiali wystawa, gdzie było pochodzenie, pokazane Żydzi kieleccy, którzy w ogóle Kielczanie nie mają pojęcia, co było przed wojną w Kielcach. To było bardzo ciekawe zobaczyć, ilu ludzi otwierało oczy na to, że Kielce były takim miastem, że miało taką dużą populację żydowską, że byli jacy Żydzi, którzy byli radni Żydzi, że byli liberalni Żydzi, którzy wspierali Kielce, którzy wspierali konstytucję, które byli, no, te wszystkie rzeczy, które jakby ludzie nie myśleli o tych rzeczach, nagle mogli zobaczyć. To ja sądzę, że to jest bardzo ważne, że takie rzeczy powstają w Kielcach i że Kielczanie uczą się swojej własnej historii troszkę inaczej. Bo też myśmy wczoraj byli na cmentarzu. Chciałem zapytać, czy wtedy, kiedy Pan pracował nad upamiętnieniem, tak, nad tą mogiłą masową ofiar pogromu, czy Pan też myślał o jakichś innych działaniach na samym tym cmentarzu, tak? Czy były jakieś plany? Tak, trochę opowiem, co się tam stało właściwie. Ten pomnik, ten grób właściwie stworzony jest w ten sposób, że jest ta główna płyta, która jakby pokazuje tą drogę, gdzie ci ludzie, gdzie chcieli właściwie jechać dalej, uczestniczyć w życiu, nagle załamała się przed nimi droga życia. To ta gwiazda, która załamana. Obok, głębiej w cmentarzu jest grób dzieci. 40 dzieci, które były zamordowane w okropny sposób, wyciągnięte ludziom z matką, odebrane dzieci. To byli ludzie, którzy po likwidacji getta zostawili ich Niemcy, żeby oczyścili getto. Około 100 rodzin. No i dzieci były tam. Po oczyszczeniu tego getta oni chcieli zlikwidować tych ludzi też. No to najpierw te dzieci. To kazali tym ludziom przyjść na plac zwycięstwa tam w Kielcach. No i ci ludzie przyszli z dziećmi, ale wiedzieli, o co chodzi, to te dzieci pochowali. To było lato, gorące lato, a ci przyszli w płaszczach. Te dzieci pochowali między płaszczami, tak żeby zakryć te dzieci. A Niemcy chodzili z bagnetami, tak dziubali, wyciągali te dzieci tym ludziom. 40 dzieci zabrali tym ludziom, wzięli je na cmentarz, ustawili w szeregu i strzelali kulą jedną, żeby zabiła kilkoro dzieci naraz. Zamordowali 4 dzieci. Tam został grób tych dzieci. Ten grób dzieci leżał taki troszeczkę, nie było na tym symbolu, nie było nic, tylko pisało, że to dzieci. Ja w Kielcach prowadziłem takie działalność ceramiczną z młodzieżą i z ludźmi i były też dzieci, uczestniczyły w tym programie, lepiąc z gliny różne rzeczy. No to powiedziałem, zróbmy projekt z tymi dziećmi, żeby dzieci zrobiły zabawki z gliny dla dzieci zabitych przez Niemców na grób w Pakoszu. No i te dzieci zrobiły żyrafy, samolot, jakiś samochodzik, lalkę jakąś, kolorowe, malowane ceramiki takie. Wszystko to wzięliśmy, postawiliśmy na tym grobie, przykleiliśmy to do tego grobu, do tej płyty. No i stał się niesamowity obraz. Grób z zabawkami kolorowymi dzieci robionymi. I jeszcze serduszko pisze dzieci Kielc dla zamordowanych dzieci. Ludzie przychodzący na ten grób płaczą o wiele więcej, łzy się im leją niż na tym grobie pogromu. Element emocjonalny w tym wyrazie jest tak silny, oglądając zabawki tych dzieci, a nie... I co się okazuje, że teraz, kiedy te wycieczki z Izraela przyjeżdżają tutaj, dochodzą zabawki nowe ciągle. Ciągle dochodzą, ja tam przyjeżdżam, to widzę, o, nowa figurka, nowa coś z Izraela, z gwiazdką czy coś. Więc to są właśnie takie działania, które pobudzają właśnie takiego rodzaju emocje i to jest ta terapia. To jest ta terapia dla tych, co przyjeżdżają i dla tych, co tu istnieją w Kielcach. I to właściwie pokazuje tą możliwość, jak sztuka może właściwie funkcjonować w tym
tym przekazie. Ten grup powstał, bo należy się tym ludziom bardziej honorowe miejsce spoczynku. I ten grup jest piękny. Dużo ludzi go szanuje i tak też tak to oglądają. Bardzo dużo wycieczek przyjeżdża do Kielc, oglądają ten grup i cmentarz, który Bogdan sprząta. Też jest problem z tym, bo to chcemy utrzymać to jakoś, no ale też nie ma funduszy i to jest trochę problematyczne. Ale są jakieś plany na... No bo większość macew została... Nie ma planu, bo jest ten główny zbiornik tych macew tam zrobiony, no i tylko to tyle zostało i tak to zostanie. Nie ma planu na... Znaczy w ogóle pytam się, czy jakieś na aranżację inną tego cmentarza, czy nie wiem, nie ma żadnych koncepcji. Trzeba go utrzymywać, bo to jest miejsce pamięci. No i trzeba utrzymywać go w czystości, bo tam przyjeżdżają pielgrzymki cały czas. No i Bogdan dba o to bardziej niż kto inny. To jest jego idea, jego intencja. Jeszcze chciałem zapytać Pana o Pana wchodzenie w żydostwo, ale też czy to było wchodzenie w judaizm? Czy Pan miał jakiś kontakt z religią? Czy to było jakieś też, miało swój religijny... Nie, ja nie jestem człowiekiem religijnym, mimo że szanuję bardzo ten element religijny w tych ludziach, którzy oddają od siebie dużo, żeby się utrzymać na tym poziomie, z tymi wszystkimi prawami, które muszą wykonywać i utrzymywać. To nie jest łatwe być religijnym i utrzymywać te wszystkie kodeksy. Ale ja nie jestem człowiekiem religijnym, mimo że bardzo jestem zagłębiony troszeczkę w tą filozofię bardziej tej religii żydowskiej, w kabalistyczną stronę tej mistyki żydowskiej. No to są elementy, które są takim elementem inspiracji jakby. I też to jest ciekawe też pod względem filozoficznym rozmyślania tego, jak Żydzi przez te całe wszystkie lata utrzymywali swoją religię, swoją tożsamość żydowską, mimo tych wszystkich pogromów i tych wszystkich historii okropnych, których się dowiadujemy coraz więcej. I to jest taki też, no to jest uszanowanie tego przetrwania, jakby tego, co dało tym ludziom przetrwać przez te wszystkie wieki w takich okolicznościach. I dzisiaj mamy odrodzenie, jest Izrael, jest kraj, który dedykowany jest tylko właściwie dla ludzi pochodzenia żydowskiego, gdzie się czują bezpiecznie, niebezpiecznie, ale przynajmniej wiedzą, że mają prawo się bronić. No i to jest też czymś, z czego mogę być dumny, że jestem częścią tego społeczeństwa i przynależności. Panie Marku, dziękuję za rozmowę. Czy chciałby Pan coś dodać na koniec? Nie no, chciałbym tylko nie pochwalić, ale chciałbym powiedzieć, że to jest zaszczyt dla mnie, dla nas, dla Polski, że powstało takie miejsce jak Muzeum Polin, że jest miejsce, gdzie można tą historię wizualnie zobaczyć w pięknym przekazie i też działalność, która na warstwie tej subtelności żydowskiej, tej historii żydowskiej, tej całej wiedzy, tworzy różne programy, które tą wiedzę, tą o żydostwie, o kulturze, o filozofii, o bogactwie żydowskiej kultury przekazują Polakom, przekazują światu, bo to nie tylko tam Polacy oglądają ten muzeum i że taka instytucja istnieje i że wykonuje taką robotę i że to jest światło w tym okresie, który jest dość ciemny i szary w tym okresie u nas w kraju. I cieszę się, że ta instytucja dalej istnieje i walczy o swoją pozycję i robi swoje. Mimo różnych tendencji, które teraz się tutaj w kraju pokazują. I to szkoda, bo to mnie też bardzo przeszkadza, że jest takie znowu odrodzenie antysemityzmu w jakiś sposób. To się odczuwa. I tylko jest inna kondycja. My mówimy, że dzisiaj tego się nie da zrobić i nie pozwolimy, żeby to się stało. To jest inaczej niż było poprzednio. Są instytucje, są możliwości, są też siły, żeby nie dać temu się rozszerzyć i wylać się poza granice
społeczeństwa, które szanuje siebie i toleruje innych. Tolerancja. Robimy kubek teraz bardzo ładny z takim fajnym napisem tolerancja we wszystkich językach, i w hebrajskim, i w różnych językach. Wyjdzie do produkcji ten kubek. Tolerancja, 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 tolerancja. Tolerancja. Ważne słowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.